Dashbur, witam Was w kolejnym odcinku, na kolejnym wyjściu. Pogoda się troszeczkę łamie, słuchajcie, wieje wiatr, ale byki ryczą. Przyjechałem tylko 16:30, byki ryczą na dole. Idziemy tego 18 obejrzeć. Postanowiłem, że jest tam moja zwyżka, jest tam rykowisko. Idziemy tego 18 zobaczyć. Analizowałem tego byka, słuchajcie, naprawdę bardzo, bardzo długo. Moim zdaniem ten byk może być w wieku łownym, ale muszę go obejrzeć na spokojnie, tak? Tutaj w tym momencie się już nie chcę skupiać na nagrywaniu, tylko na obejrzeniu. Przypominam Wam oczywiście o subskrypcji, o łapie do góry, zostawieniu komentarza. Borysek z nami. Borys, pokaż się. Biorę broń i startujemy. Idziemy, mamy do przejścia, teraz idziemy od drugiej strony, od góry, dlatego że wiatr jest dzisiaj zachodni, więc musimy zachodzić z góry na dół. Dobra. Mam nadzieję, że uda nam się coś nagrać. Jedyne co to zapomniałem przejściówki do takiego uchwytu, do głowicy, którą montuję na zwyżce, bo to statywu się nie da postawić, więc będziemy to montować na powszechnie znane trytki. Także do zobaczenia na wysiadce. Ruszamy. Ma wiek, czy nie ma wieku? Według Was. Przyszliśmy, nawet nie zdążyłem dobrze wejść na zwyżkę i nasz 18 wyszedł. I dla mnie to jest bieg na pograniczu klasy. Druga, trzecia, druga, trzecia. Łowny, selekcyjny. Selekcyjny to na pewno nie jest. Natomiast czy on jest łowny, to tego nie wiem. Strzeliłem w życiu naprawdę dużo byków. I przy tym byku mam taką zagwozdkę, teraz o tyle dziwne, że wyszedł sam, wyszedł bez łani. Prawdopodobnie byki bardzo często zostawiają chmary łań, idą do Babrzyska się wykąpać i wracają z powrotem do chmary. Więc jeżeli się to wszystko sprawdzi, to powinny wyjść tutaj z łaniami już z tego modnika przed nami. Nie wiem, powiem Wam, że mogłem go strzelić 10 razy teraz, ale no cały czas mam rozterkę, czy strzelać, czy nie strzelać. Dla mnie ten byk, patrzę na niego, znowu skupiłem się na nagrywaniu, a nie na lornetce i nie na ocenie tego byka. W domu go będę oceniał, podejrzewam. Ale znowu to brakło, no niewiele brakło, tak? Natomiast nie wiem, czy zobaczymy, jak wyjdzie jeszcze raz. Będą dogodne warunki. Jest godzina 16:45. Jelenie są w ruchu, tak? One szukają łań, przychodzą. Pogoda się zmienia. Wieje wiatr, więc może mieć to też jakiś wpływ. Wiatr, jeżeli są w modniku przed nami, jest idealny, bo wieje nam prosto w twarz. No mam nadzieję, że się pokaże tu z tymi łaniami, że będzie okazja jeszcze go obejrzeć, zobaczyć, no i podjąć tą ostateczną decyzję, strzelać, nie strzelać. Na chwilę obecną byka puściłem, trzeci raz już tutaj nie przyjdę. Także raz go widziałem, jeżeli go dzisiaj nie strzelę, podejmę decyzję, że go nie będę strzelał, już tu więcej nie przyjdę. A tak to no niech rośnie w siłę. Wyszła nam łania dosyć blisko, będę mówił ciszej. Czekajcie, muszę to zablokować. Teraz
wam pokażę. Może za tą łanią wyjdzie jakiś byk. O, kawałeczek jej widać. Jest. Może coś tutaj jeszcze za nią wyjdzie. Z płci męskiej. Na razie zobaczymy. Strasznie wieje wiatr. Beznadziejna pogoda. Łania już podeszła bliziutko. Zaraz wam powiem, ile jest metrów do tej łani. 44 metry. Szkoda, że nie mam wam pokazać, jak wygląda porys teraz w tej chwili. Całkowita zamurowana stójka. Mamy byka, słuchajcie, przed byk. Go pokażę. Za byk. Nie wiem, czy to jest znajomy. No oczywiście. Znajomy z poprzedniego odcinka. Z wygiętym oczniakiem. Teraz sobie przejdzie. A mamy tutaj możliwość, to sobie pogadamy. Słuchajcie, byka możecie sobie zobaczyć w poprzednim materiale. Natomiast ten byk, w moim odczuciu, ten byk ma w granicach 5 lub 6 lat. Nie jestem w stanie określić dokładnie, które to jest poroże. 5-6 lat byk. Chyba 12 albo 10 po stronie korony z wygiętym oczniakiem. Dużo młodszy od tego 18, ale to nie jest jakaś rewelacja, słuchajcie. To nie dość, że nieselekcyjny, młody, niech buduje. Jeszcze z młodnika zupełnie cisza, zupełnie byki nie ryczą. Jest przełamanie pogody, idzie wiatr, także widać, że chodzą, jest ruch jelenia, szukają, ale niestety nie jest to, co powinno być. Wyjdzie nam tutaj na taką mniejszą, rzadszą drągowinę. No, gdzieś tutaj. To wam go pokażę jeszcze. To tutaj właśnie, gdzie te dwa świerki suche, bez kory leżą, to
tutaj strzeliłem tylko byka na srebrny medal, co wam mówiłem wcześniej. Dokładnie w tym miejscu. Myślę, że ten 18 też spokojnie srebro będzie łapał. Ale cisza, wczoraj tak ryczały, a dzisiaj jest totalna cisza. Zobaczymy jak wyjdzie. Idzie na wap jak trzeba. No i sami widzicie, ile można oglądać te same byki. Wczoraj byliśmy tutaj, były te same, albo są już poukładane całkowicie. Nic tu inaczej, tu dwa byki były jeszcze w tym łodniku, których ja nie widziałem. Nie wiem co to za byki, nie wiem jaka forma, ale były. Te dwa nam przeszły, no i cisza, spokój. Wiele się nie dzieje, że tak powiem, no. Chory będę, to jest pewne, 100%. Już czuję, że nie jest za dobrze się czuję. Czuję, że nie za dobrze się czuję. Tak bym to powiedział. Więc posiedzimy tu chwilę do zmroku i kończymy. Wydaje mi się, że tu się dzisiaj wiele nie wydarzy, bo nie słychać tych jeleni. Gdzieś było słychać, że ryczą gdzieś z lewej, z prawej, żebyśmy kawałek podeszli. Coś byśmy tutaj kombinowali, ale tu się nie dzieje nic. Nie wiem, może z 5 razy słyszałem byka w tej chwili, jak się odzywał. Wszystkie pieniądze. A wiatr coraz silniejszy. To jest nasz aktor.
ruch zaczął kibiców. Wszystko tańcuje w koło byka stadnego. Następny kibic. Szóstaczyna. Kurde, muszę wam coś pokazać, bo no w szoku jestem. Jesteśmy tak wysoko w górach, że się w życiu nie spodziewałem tutaj rogacza. A tu mam koziołka. Że jeszcze go wilki nie zeżarły. Masakra jakaś jest. To wam pokażę, nawet selekcyjny. Czekajcie, muszę to ustawić. No, rogacza tu to się w życiu w Warszawie nie spodziewałem. A coraz bardziej wieje. Nie wiem ile jeszcze wysiedzę, dlatego że naprawdę coraz bardziej dmucha. Porywami tak, no, fest to idzie. Rogaczyk się patrzy na nas. Od tego ja bym go strzelił, bo zostało nam tu jeszcze chyba 2 rogacze, ale stąd go ciągnąć do góry do auta, to ja dziękuję bardzo. Naprawdę z braku laku do nagrywania i szóstek dobry. Chodzą te jelenie tu jak krowy w Indiach. Ale naprawdę to... No i takie mamy jelenie w Sudetach. Nawet ten 18, moi drodzy. Ten 18 nawet. Tam nie było masy, on był cienki, także on by miał maks 7 kg. Nie wiem czy miał, myślę, że mógł nie mieć nawet 7 kg. Słyszycie jak wieje? No strasznie, coraz bardziej dmucha. Kończymy zasiadkę. Słuchajcie, jeszcze można było posiedzieć, ale tak już zaczęło wiać, że to się w głowie nie mieści. Podsumowując dzisiaj, no wzięliśmy 3 byki, jednego rogacza, jedno łanie. Borys respect level hard. Wania od niego przeszła jakieś, nie wiem, 6 metrów. I powiem wam tak. Coś idzie, ale ten szóstaczyna biedny. Tak. Powiem wam tak. Tak wieje, że kończymy. Podsumowując jeszcze jedno. Trudniej, pamiętajcie o tym, trudniej jest nie oddać strzału niż go oddać. Więcej tu już nie przychodzę w tym roku na rykowisku. Do zobaczenia z tym bykiem za rok. Za rok moim zdaniem tam nie będzie już dyskusji. Za rok wydaje mi się, że on już na pewno będzie w wieku łownym. Teraz ma rok życia przed sobą i mam nadzieję, że nikt z koła tego byka nie zastrzeli, tak? Bo on jest bardzo, bardzo charakterystyczny. Tutaj raczej go nikt nie strzeli, natomiast może być sytuacja taka, że zejdzie zimą na pola, no i tam może polegnąć, no ale no zobaczymy. Mam nadzieję, że jest tak dobrze nagrany, tak widoczny, że każdy zobaczy, że ten byk niestety powinien żyć, tak? Także niech żyje i ma się dobrze. A ja schodzę, bo nas tu zaraz tej zwyżki zrzuci. Do zobaczenia na następnym wyjściu. Dashbur. Dashbur, witam Was na kolejnym wyjściu. Dalej szukamy byka. Jak widzicie sami wiatr jest, wieje u mnie. Na pewno to słychać w kamerze. No ale co, nic nie poradzimy. Mamy apogeum rykowiska. Według kalendarza, według zachowań jeleni u mnie byki fajnie ryczą. Idziemy szukać byka. Zmieniliśmy rewir na rewir z 18, jak wspomniałem, więcej już nie pójdę. Niech żyje. Zobaczymy za rok. A tymczasem idziemy powolutku w dół, pochodzimy po rewirze obok, sprawdzimy co się tutaj dzieje. Wiatr wybrałem specjalnie, mamy dosyć dobry ten wiatr, jest z zachodu i powolutku w dół sobie pod wiatr się przemieścimy. Tu mamy sporo drągowin, młodników i poszukamy tych jeleni. Nie wiem jak będzie z nagraniem strzału, bo jestem sam. Sam nie jestem, przepraszam. Jest ze mną Borys. Więc powolutku ruszamy na podchód. Zobaczymy, może się coś uda ponagrywać. Pierwsze jelenie. Tylko odeszliśmy od auta. Jest to łania pojedyncza, nieprowadząca. Idealna do odstrzału. Ale jak Wam wspominałem, ja na rykowisku akurat tu jeszcze na lesie do łani nie strzelam. Ale myślę, że Borys zrobi stójkę do niej. Patrzcie. Możemy go swobodnie strzelić. No. A, niech idzie. Dopiero co wyszliśmy z samochodu. Właśnie Borys. A, dobry znak. Nie wiem, widać auto?
Widzicie tam z tyłu, nie? Doszliśmy do auta, nie wiem, 200 metrów, niecałe 150, już pierwsze jelenie. Znakiem tego, że ruch jelenia jest, mimo że jest wiatr. A jeleń średnio ten wiatr lubi. Dobra, ruszamy dalej. Mamy pyka. Teraz go spróbujemy nagrać. Ale mamy kiepski wiatr. Kurde, mieliśmy łownego byka. Drapina, naprawdę gruby byk. I w moim odczuciu łowny. Dobra, odkładam tą kamerę, spróbujemy coś zapolować. Nadepliśmy praktycznie na byka. Byka Mełkusa. Z jedną tyką, zakończoną widlicą, nie miał ani uczniaka, ani opieraka. A drugiej tyki w ogóle nie było. Nie wiem, czy była wyłamana i nie był to młody byk. Żadna rewelacja pod względem wielkości wieńca, ale nie był to młody byk. Dobra. Coraz lepiej ryczą te byki, więc powoli. Tu po lewej nam się odzywa jeden byk, ale powiem wam, że kręcenie i polowanie samemu to jest na rykowisku, to jest bardzo ciężki temat, chyba że z zasiadki, bo z podchodu to jest prawie nierealne. Idziemy teraz w lewo. Chociaż się udało nagrać. Na kolanach, bo na kolanach, ale udało się nagrać. Byk nie do strzelenia, wiek moim zdaniem 8 lat, między 7 a 9, tak bym powiedział. Miał markę, 3 łanie ciele, poszły sobie do góry. Wracamy, idziemy w stronę auta. Nasze polowanie dobiegło końca. Przyszliśmy do auta, przeszliśmy notabene 5 km 300 metrów. Widzieliśmy sporo jeleni, trochę się udało nagrać. Ten łowny byk mnie tutaj kręci, bo nie nagrałem go na pewno, natomiast bo się skupiłem na obejrzeniu, bo widziałem, że to jest duży byk. No nic, musimy tu przyjechać z Michałem i spróbować go wyrobić pod kamerę. Zobaczymy, czy to się uda. Ja w tamtym roku tego byka widziałem, ale nie dałem mu rady. Już w tamtym roku się nadawał do odstrzału, a w tym roku jest w tym samym miejscu. Dobra, w takim razie do zobaczenia w następnym odcinku. Dashbur. Prawdziwków nie ma, ale podgrzybki są. Ale mnie ta jeleniówka denerwuje. One tak atakują, że masakra. Zobaczymy, czy dobry. Zdrowy.
Zamiast jeleni to grzybów nazbieram. Zobaczcie. O, jeszcze spleśniały. Stary ceglastopory. Prawdziwe ceglastopory, ale stary. Jakby był świeży, to byśmy go zabrali. Doszliśmy do miejsca, w którym poczekamy. Zaczną byki ryczeć, dlatego że tego byka ostatnio nagrywaliśmy tu po prawej stronie. Przynajmniej próbowałem nagrać. A moim zdaniem jest on w tym łudniku, bo z łaniami wychodził do góry. Więc musimy tu poczekać. Wiatr jest dobry, nie chcę podchodzić bliżej łudnika, żeby nie dostaje wiatru. Poczekamy chwilkę, jest godzina punkt 17. Myślę, że te 20 minut trzeba poczekać, może się odezwie. Może zaczną w ogóle ryczeć. Zrobiło się bardzo ciepło, nie wiem, jest około 18 stopni, więc to nie jest pogoda rykowiskowa, ale przestało wiać, nie ma już tego intensywnego wiatru. No i myślę, że jak go mamy spotkać, to spotkamy go na tej drągowinie po prawej stronie, ale na razie trzeba poczekać. Jeszcze stabilne. Nawet nie wiem, czy ja to słyszę. Jesteśmy przy Paprzysku. Zaraz zobaczycie różnicę. Ewidentnie się tutaj musiał jakiś zwierzę kąpać. Podejrzewam, że byk, bo czuć zapach piżma. Tutaj na kałuży widać, jak woda jest zmącona. Dalej już tam dalej jest kałuża i nie widać, ona jest czysta, więc coś tu przed chwilką było. No, obstawiam, że byk. No i te strzykacze jeleni po prostu nas tu zjadają. Tutaj jest ta sama sytuacja, między jednym Paprzyskiem a drugim jest jakieś 50 metrów, gdzie jest ciepło, więc te jelenie musiały iść do wody. I tutaj ewidentnie widać, że to się stało, nie wiem, przed nami dosłownie.
W sumie to były te 3 łanie, ciele i ten kibic. Żeby tu byka nie było, to niemożliwe. Jest. Co? Ten szóstak jest. To szóstak, to zabij. Mieliśmy fajnego byka. Widać wytaplany w błocie, może ten co korzystał nawet z tego kąpieliska. Ale stał przodem i nie widziałem, czy jest koronny obustronnie, czy nie. Jak się dopiero obrócił bokiem, zobaczyłem, że jest obustronnie koronny. Więc dobrze, że nie pociągnąłem. Idziemy dalej. I takie to jest ocenianie. Wychodzi byk na drogę. I co? Ja mam wiedzieć, czy on ma 8 lat czy 10? Nie wiem, był spory, medalowy na pewno był. Grube tyki, korony ładne. Myślę, że byk ponad 6 kg. No nie strzeliłem, no trudno. Idziemy na dół, dalej. Bo one przechodziły w tym miejscu, że mi siedzieli. Gdybyśmy tam stali, to byśmy byli blisko, no ale dobra. Idziemy dalej. Kamil, ale po lewej się załamał przed chwilą. Tutaj. Tak. Selekcyjny. Wychodzi byk, Kamil. Dzięki. Kapitalny byk. Ale nie zatrzymał się. Z jednej strony miał żydło. Czekajcie, może wejdzie na to zalew podpryw. Nie zatrzymał się na długie. Po prostu przeszedł.
nasze polowanie dobiegło końca. No dzisiaj jeleni była masa. Powiem wam, że naprawdę było dużo jeleni. Widzieliśmy kilka byków. Jedne to byczki, niektóre to byki porządne. Naprawdę sporo. Nie wszystko się udało nagrać, bo niektóre były daleko. Zobaczymy, co to wyjdzie, jak będę składał film. Ale tych jeleni było naprawdę dużo. Byki ryczą, ale już zdecydowanie słabiej. Pogoda się przełamała. Natomiast tu, gdzie jesteśmy, akurat to miejsce świadczy o tym, że tu to rykowisko się odbywa, tak? Tych łań pojedynczych, chmarek było sporo. Już żałuję tego byka, że na dukcie się nie zatrzymał, bo był naprawdę bardzo ciekawy selekt. Moim zdaniem stary byk. Daje mu grubo ponad 12 lat. Z jednej strony miał, na prawej tyce był albo szóstakiem, albo miał po prostu, albo widłak nawet. Chyba miał tylko oczniak i szydło gołe. A lewej tyki już nie do końca widziałem, tylko ten byk się nawet nie zatrzymał. Łanie stały na dukcie, stały i myślałem, że on dojdzie do tych łań, a one po prostu przeszedł przez dług i tyle żeśmy go widzieli. Nie udało się go strzelić, już było troszeczkę za ciemno, żeby go złapać na drągowinie. Także no trudno. Rano próbujemy znowu, jedziemy na polowanie, więc mam nadzieję, że rano się uda coś upolować. Także w końcu już jakiś byk padnie po tym naszym którymś wyjściu z rzędu. No, niestety w tej chwili są warunki jakie są i powiem wam, że no trudno strzelić dobrego byka. Selekta może nie, bo takiego szóstaka, ósmaka to można było spokojnie strzelić. Natomiast fajnego, dobrego byka, żeby był selekcyjny i taki przyzwoity, no to niestety ciężko. Także do zobaczenia i dashbur na następnym wyjściu. Dashbur, kolejne wyjście. Już trochę chyba przesadzone. Nie wiem, który raz z rzędu już jesteśmy za bykiem u mnie w obwodzie leśnym. Na polnym udało się strzelić, na leśnym ciężko to idzie. Byków widzieliśmy naprawdę dużo, sporo się udało nagrać, nie wszystkie, ale widzieliśmy sporo, więc kolejne wyjście. Tym razem jest świt, brzask. Byki ryczą pięknie, jest 1 stopień na plusie, także przy gruncie widać, że jest przymrozek. Startujemy, idziemy na podchód, idziemy poszukać byka, który nam wczorajszym wieczorem uciekł. Wczoraj nagrywałem z Krystianem, dzisiaj jest Michał, więc mam nadzieję, że uda nam się tego byka zobaczyć, tak? I oby święty Hubert pozwolił go upolować. Także tak już standardowo przypominam wam, zostawcie suba, zostawcie łapę, komentarz, opatronyjcie, kto ma chęć, zapraszam. A my powolutku ruszamy, przesuwamy się w stronę ryczących byków. Wszystko ryczy, powiedzmy, lewy skos w dół, ale ja się bardziej spodziewam jeleni, że z góry będą schodziły, ponieważ my byliśmy na takim przełamaniu, gdzie te jelenie przechodzą przez szczyt, idą na pola. One to oczywiście będą wracać i dlatego też wybrałem to miejsce, bo one to będą trochę później, będzie widniej, także mam nadzieję, że uda nam się coś nagrać, a tymczasem ruszamy na podchód. Miejsce wybrałem takie, gdzie te jelenie wczoraj nam przechodziły przez drogę i szły do góry. Już coś wracało, jakiś byk pojedynczy szedł na dół, ale to był kibic. Natomiast no, czekamy na chmarę z bykiem, przynajmniej 2 byki, które żeśmy widzieli. Jeden był selekcyjny, o, dziki, Michał. Weszły na nasz ślad. Myśmy tam przyszli, weszły na ślad locha z jednym warszlakiem, może pewnie było więcej. Zaraz pewnie obejdą i tu przyjdą bliżej nas. No i teraz nie wiem, co robić, słuchajcie. Na dole ryczy więcej byków, ale tam mamy taki nasz kołowy rezerwat, tak zwany wyłączony. Większość ryczy na tym wyłączonym, dlatego żeśmy to wyłączyli, żeby tam się rykowisko zaczyna, tam się rykowisko kończy. No my tu stoimy i nie wiem, co robić. Czy ich ryczą na pewno poza wyłączonym 2 lub 3, bo ryczą z drugiej strony, bo wyłączony jest równo pod nami, one ryczą tam. No i tak się zastanawiam, czekać tu czy iść. No. To chyba nie ma się co zastanawiać, trzeba iść do tych, co jeszcze ryczą, bo ładnie słychać grają. Spróbujemy podejść któregoś byka.
Pewnie zaraz te dziki tu wyjdą, bo się cofnęły do tyłu. One schodzą do takiego młodnika, gdzie zawsze leżą dziki. I zaraz gdzieś tutaj będą defilować nam. Spróbujemy jeszcze nagrać, bo strzelać do dzików dzisiaj nie będziemy na pewno. I znowu dziki. Inna wata zupełnie. 5 równych dzików. Postanowiliśmy się wrócić, ponieważ odzywają się te byki do góry. Dopiero musiały przejść przez szczyt i wracają. Więc poczekamy tu na nie, bo jeżeli one tędy wyszły, jest duża szansa, że one będą tędy wracać. Więc nie będziemy kombinować i szukać nie powiem czego do czego, tylko staniemy sobie tam i poczekamy na te jelenie. Jak się będą odzywać, to będziemy mogli się przesunąć po drodze prawo-lewo.
przywabiony, selekcyjny, no miałem go strzelić, ale żadna potęga. Taki jednostronnie koronny byk, ale mały, tam granica 4 kg. Był bez łań, dlatego przyszedł. Także fajnie, że udało się przywabić, był na 40, może 50 metrów, ale wyszedł, nas zobaczył. Po udanym wabieniu wracamy w stronę samochodu i odzywa nam się tu jeszcze jeden byk dosyć blisko. Odzywa się więcej byków, ale tam na dole. A tutaj jest jeszcze jeden do góry. No spróbujemy podejść, może gdzieś nam tutaj na tą drogę wyjdzie. Nie wiem, co to za byk. To wcale nie jest takie proste. Ktoś powiedział szyl byka i nagraj to wszystko. Nie jest tak, Bolek, chodźcie zjedz kiełbasę. Idziemy powolutku drogą. Może ten byk gdzieś przechodził. Myślę, że jeżeli jest tu na drągowinie, to zejdzie na dół, bo się tu nie ma gdzie położyć. Tu są młodniki. Powiem wam tak, podchód, ryczenie, zatrzymanie byka, 2 kibice. Myślę, że udało się upolować selekcyjnego byka. On ma odnogę na lewej tyce taką krótką, a on się będzie łapał w kryteriach naszych. Więc po któryś byk z rzędu, któryś byk z kolei udało się nam upolować. Idziemy z Michałem sprawdzić, ale zanim sprawdzimy, sobie siądziemy, zapalimy i jeszcze sobie chwilę pogadamy. Podchód zaczęliśmy o godzinie przed 6 rano.
ryczało naprawdę dużo byków. Szukałem. Wydaje mi się, że nie byłem jeszcze przy byku. Podejdziemy sobie zobaczyć. Nie jest to żadna potęga, jakiś tam wielki byk. U nas nie ma dużych byków, już wam to wspominałem. Natomiast fajnie strzelić o 8:30 rano byka. Nie trzeba tego robić trochę lepiej niż godzinę przed wschodem słońca, czy trochę lepiej niż godzinę po zachodzie. Byk wypracowany, miał chmarkę łań, były dwa kibice z nim, kłysty, które tańczyły wkoło tej chmary, on te byczki odganiał. Powiem wam tak, z tym wabieniem, tak? Pewnie pojawią się komentarze pod filmem, że to wabienie... Ja nie jestem dobrym wabiarzem, jeżeli chodzi o jelenie byki. Polecam posłuchać na kanale Poterek 81, jak pewnie znacie. To chyba najbardziej rozwinięty kanał myśliwski. Grzegorz wabi perfekcyjnie. Mieliśmy okazję się spotkać, nawet polować razem. Więc Grzesiek tutaj ma opanowane to wabienie naprawdę świetnie. Ja raczej wabię młodym bykiem, ale jak widzicie efekt jest, tak? Jeden byk przywabiony, który wyszedł z młodnika, żałuje, że nie udało się go nagrać. Tam to słońce padało, światło było kiepskie. Michał też stał tak z boku, ten byk wyszedł na sam skraj. Mogłem go strzelić, tak? Ale mówię w takim... No nie był w kamerze, nie strzelałem. Tutaj udało się tego byka przywabić, zatrzymać. On gdzieś przechodził, on zwracał uwagę, tutaj patrzył w naszą stronę. No podchód świetny, tak? Idziemy, zobaczymy zaraz naszego byka. Uważam, że rykowisko w całej Polsce jest słabe. Wiem to, polowałem na Mazurach, wiem to od mojego kuzyna, od mojego brata, ze Śląska, z Opolszczyzny. Rykowisko jest kiepskie. U nas to rykowisko wcale nie jest złe, byki ryczą, udało mi się ponagrywać sporo byków. No i co, bo o was bym tylko prosił o komentarz, żebyście napisali, czy... jak ogólnie te odcinki z rykowiska wyszły. Wiem, że jest mało samego strzelania, ale no, samo polowanie nie polega tylko na strzelaniu, tak? Gdybyśmy chcieli każdego byka zastrzelić, którego byśmy widzieli, to by praktycznie ta hodowla nie miała żadnego sensu, tak? Ja sam gdzieś szukam, wybieram, chodzę, oglądam. Widzieliście tego 18-ka, tego 12-ka chyba tutaj, czy 14-ka, ja już nawet nie wiem, chyba to był 12-k, bo nie miał nadoczniaków. No widzieliśmy tych byków sporo, tak? Nie każdego byka strzelałem, nie każdego byka chciałem strzelić. Widzieliśmy też słabsze byki, gdzieś tam się pojawiają komentarze, że co to za selekcja, jak się słabszych byków nie strzela. Ja nie strzelam tych słabych byków tylko ze względu na to, że one są młode, słuchajcie. I dla mnie młody byk musi mieć czas, żeby się pokazać, musi mieć czas, żeby zaprezentował swój wieniec. Ten, do którego strzelaliśmy tutaj, to był byk w wieku przynajmniej 8 lat. Grzywa zaznaczona, zupełnie już inne świece takie obrośnięte siwizną. Było ewidentnie już widać, ja w lunecie jak go obserwowałem, to już widziałem, że ten byk nie jest młody, tak? To już jest końcówka tej starej drugiej klasy. Zajrzymy w zęby. Nie będę wam tego pokazywał tutaj, bo po prostu wygląda to źle. Mi się to nie podoba, jak na filmie ktoś tam rozcina żuchwę i ogląda, ta farba jeszcze się z tego pyska, tego byka leje, więc to wygląda słabo. Natomiast zrobimy sobie podsumowanie tego rykowiska po że tak powiem, na koniec i popatrzymy w zęby, powiem wam, czy dokładnie ile ten byk ma lat. Natomiast naprawdę ciężko jest określić i nie ma gościa, który określi byka w lesie ryczącego na polu, czy ten byk ma 8 lat, czy ma 9, czy ma 10. To jest praktycznie nierealne, tak? Zależy, gdzie ten jeleń żeruje, starcie zębów. U nas akurat tutaj jesteśmy głęboko w lesie, więc te jelenie często stąd idą też na pola, ale wracają tutaj i pół roku spędzają tutaj w lesie. Więc one też żerują tutaj na pokarmie twardym, tak? Jeżeli są na polach, to mają pokarm miękki, więc to starcie zębów jest zupełnie inne. Idziemy sobie do byka naszego i zobaczymy, co nam się udało upolować. Byk jest selekcyjny, na pewno ta jedna odnoga w koronie nie ma tam tych 13,5 cm. Te zasady selekcji są takie, że ja tak naprawdę przez to rykowisko widziałem 2 byki nieselekcyjne, resztę wszystko było dla mnie selekcyjnymi bykami. Nawet ten 10 z tym wygiętym oczniakiem, myślę, że jakby tam pomierzył dokładnie te odnogi w koronie, to żadna nie ma 13,6, bo u nas jest 11 cm odnoga plus 20% tolerancji daje nam 13,6. Natomiast nie chodzi w selekcji o to, żeby strzelać wszystkie byki, które nie mają tych 13,6 cm, tylko moim zdaniem chodzi o to, żeby strzelać byki stare. Byki powyżej 7-8 roku życia, a do tego 7-8 roku życia dać im się rozwijać. Byk, pamiętajcie, nakłada apogeum poroża nie w wieku 7-8 lat, tylko byk nakłada apogeum poroża w wieku 10 i 12. To jest wtedy najlepsze, co może nałożyć. Natomiast jeżeli on ma 8-9 i on w dalszym ciągu ma 4 kg, to z niego nie zrobi się za 2 lata 8-kilowy byk. Nie ma takiej możliwości. Ale jeżeli mamy tego 18-ka, którego
Mi ten byk się strasznie podoba, mam do niego sentyment, bo nagrywam go przez 3 lata. W 2019 roku był 16-takiem, w 2020 roku był 16-takiem, w tym roku jest 18-takiem. Więc ten byk ma moim zdaniem 9 lat i jeszcze mu damy pożyć przynajmniej rok czasu. Zobaczymy, co nałoży za rok. Jeżeli go spotkamy w tym samym miejscu na rykowisku za rok, no to będziemy mogli coś na ten temat więcej powiedzieć. A tymczasem idziemy do naszego byka. Moi drodzy, jesteśmy przy byku. Byk odszedł od miejsca strzału jakieś 40 do 50 metrów i najpierw uhonorujemy zwierzę, bo byk jest zapewne bykiem medalowym, nie ulega tu żadnej wątpliwości. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak gruby. Czekajcie, odłamiemy ładnie gałązkę, to mi będzie lepiej na rękę. Gałązkę pamiętajcie o tym, że jeżeli odłamujecie, jeżeli zwręczacie złom, ostatni kęs, to nie obcinacie nigdy gałęzi nożem, tylko zawsze łamie się ręcznie. Pieczęć. Byk dostał za łopatkę, nie mogłem go strzelać, ja strzelam ogólnie jelenie w łopatki. Chyba że cielaka do domu, to strzelam za łopatkę. Więc pieczęć na ranie. Ostatni kęs. I kawałek gałązki dla myśliwego. Blazer fajnie pomyślał, zrobił wstaweczkę, można pyk i wstawić. Polowanie, rykowisko w Sudetach udane, wyjść kilkanaście, upolowane, zwieńczone pięknym, kapitalnym, grubym bykiem. Jestem niesamowicie zadowolony. Ten byk strzelony tak naprawdę na powrocie do samochodu, moi drodzy. Wracając do auta, wróciliśmy, idąc do samochodu, odezwał się byk po lewej stronie. Ryczał. Był nakręcony strasznie, miał łanie, musiał mieć tę łanię rujną. Już wam teraz zdradzę, że ten byk jest bykiem bardzo starym. Zobaczycie w zęby, zrobimy później ujęcie, ale ten byk ma naprawdę, na moje oko, pierwsze tak około 13-14 lat. Zerkłem tylko w zęby, zobaczymy jak wypreparujemy wieniec i żuchwę, to wtedy będziemy dokładnie wiedzieć. Byk jest naprawdę, jak na moje warunki, jest bykiem grubym, bo nie można go objąć tutaj. Do samej góry jest gruby. I teraz właśnie to jest to, co wam powiedziałem tam, jak siedząc na tym pieńku, zanim do tego byka podeszliśmy. Dajmy tym bykom dorosnąć, dajmy im dożyć odpowiedniego wieku. Ten byk złapie brąz. Ja jestem tego przekonany w 100%, że on złapie brąz, bo obwodami samymi złapie. Nie ma nadoczniaków, ten oczniak się pewnie do medalowej będzie liczył, ten na pewno nie. Długie, saniowate oczniaki, opierak z tej strony, tutaj opieraka nie ma, natomiast korona rozbudowana, no fajny, naprawdę fajny, ciekawy byk. I powiem wam tak, jeżeli dacie im dorosnąć, to będziecie mieli mocne byki. Są koła, które wystrzelały drugą klasę całkowicie. W internecie panuje przekonanie, jest jakiś taki bzdurny trend, że należy strzelać pierwszą klasę, żeby mieć stare byki. To jest bzdura, jeszcze raz bzdura. Moi drodzy, jeżeli nie pozwolicie tej pierwszej klasie, czyli tym młodym bykom, 3, 4, 5, 6-letnim, dożyć do odpowiedniego wieku, to wy nigdy nie będziecie wiedzieli, co te byki nałożą. Nie ma takiej możliwości. Dlatego mówię jeszcze raz, dajcie tym bykom pożyć, dajcie tym bykom dorosnąć do tego przynajmniej tych 9-10 lat i wtedy zobaczycie, co te byki nałożą. Ten byk jest naprawdę bykiem starym. Jak w zęby spojrzałem, to po prostu liczyłem, że on ma 8-9 lat. Jak spojrzałem w zęby, to od razu wam powiem, pomyliłem się o przynajmniej 5 lat. Przynajmniej 5 lat. Dlatego nie ma mocnego na byki. Ten byk nie ma grzywy, on w tuszy nie jest duży, to jest byk typowo górski, leśny. Prawdopodobnie on całe życie tutaj spędzał, rzadko schodził na pola. Natomiast to jest byk, nie wiem, on już ze starości prawdopodobnie ta tusza nie jest taka potężna jak tego byka, powiedzmy 8-letniego, tak? Natomiast byk, który miał chmarę i słyszeliście, jak ryczał, on cały czas ryczał. To nie jest zasada, że stary byk ryczy rzadko. Ten byk, mówię, spojrzałem w zęby, 13 ma na pewno, na 100% ma 13 lat. No i co? Teraz pozostaje nam tylko ciężka praca. Do drogi nie jest za daleko, ale kawałek jest. Jadę po Krystiana, po Mariusza. Chłopaki, nie, Mariusza nie ma. Może Wojtek ma dyżur, może Grześka namówię, pomoże, to musimy byka ściągnąć, ale byk jest, ja jestem zadowolony strasznie. Opłacało się tyle wyjść, opłacało się puścić 16-taka. Dla mnie rykowisko się jeszcze nie skończyło, moi drodzy. Jeszcze będziemy polować, jeszcze spróbujemy coś upolować. Mam nadzieję, że jeszcze jakiegoś byka uda nam się strzelić. Także dziękuję. Dajcie znać, jeszcze raz wam przypomnę w komentarzu,
jak Wam się podobało to rykowisko w Sudetach po tym odcinku. No tam jeszcze się pewnie jakieś odcinki z rykowiska ukażą, bo te byki dalej ryczą, ja jeszcze byka w odstrzale mam, więc będziemy w dalszym ciągu byka szukać, być może łownego, być może selekcyjnego i powstanie pytanie, jak tego byka wpisać w książkę? Bo to jest dobre pytanie, czy go wpisać jako selekta, bo on jest selekcyjny. Ta odnoga ma 6 cm, nawet chyba nie ma, powiedziałbym 5, ale ten byk ma wiek. Ja takiego byka wpiszę jako byka selekcyjnego, dlatego że dla mnie to jest byk i selekcyjny, i łowny. Czy robię dobrze? Nie wiem. Natomiast nie jest to usankcjonowane w żaden sposób, ani w zasadach selekcji. To, że on ma wiek łowny, to nie znaczy, że nie może być selekcyjny. Jak on by był szóstakiem na przykład, to jest jednocześnie i łowny, i selekcyjny. Ja tego byka wpisuję jako byka selekcyjnego. Do zobaczenia i dasz bór.